Cześć, 8:50, więc zaczynamy nasz poranek. Dzisiaj taki temat, który może jest słabo kojarzony z SuperMemo, mianowicie wykorzystanie SuperMemo do nauki medycyny. Ale jest sporo ludzi, którzy używają SuperMemo prywatnie w tym celu i ostatnio też jako firma zaczęliśmy współpracę z wydawnictwem lekarskim PZWL, które jest częścią grupy PWN. SuperMemo notabene też należy do grupy PWN, więc jakby jest to dosyć naturalne. I pracujemy nad opracowaniem treści kursów medycznych przygotowujących do egzaminów specjalizacyjnych, jakie przechodzą lekarze. I jednym z wątków jest tutaj wciągnięcie pytań testowych z egzaminów z poprzednich lat, niektóre roczniki tych pytań są dostępne wyłącznie w formie dokumentów PDF, które trzeba ocerować. My oczywiście podeszliśmy do tego tematu, używając do tego generatywnej sztucznej inteligencji. Tu mamy przykłady takich skanów, więc mamy jakąś listę pytań. Mamy też osobno skan z kluczem odpowiedzi. No i okazuje się, że można napisać prosty prompt, który po pierwsze można wrzucić ileś tam tych skanów do ChatGPT i można napisać prosty prompt, który po prostu jest poleceniem polegającym na tym, że skanujemy te obrazki i co więcej łączymy ze sobą informacje ze stron zawierających pytania z informacjami ze stron zawierających klucz do odpowiedzi. No i w odpowiedzi mamy pięknie zeskanowany tekst. Jak widać, tutaj prawidłowa odpowiedź jest przypisana. W każdym pytaniu mamy elegancko numer, treść pytania, prawidłową odpowiedź i jeszcze informacje o tym, czy grafika jest dołączona w tym pytaniu, czy nie. To jest takie najprostsze podejście. Oczywiście jak ktoś ma dostęp taki komercyjny do Playgrounda czy do API OpenAI, to można się tym pobawić trochę bardziej. Także to jest Playground, w którym można robić już bardziej zaawansowane rzeczy. Tutaj po pierwsze dodaliśmy sobie w System Instructions taką ogólną instrukcję, kim ten ChatGPT ma być w swojej roli, czyli ma tutaj pełnić rolę OCR, czyli Optical Character Recognition System, i tam parę jeszcze szczegółów. Mamy tutaj na dole prompt, który jest już bardziej zaawansowany, bo on przewiduje, że dane, które będą generowane w tym procesie, będą sformalizowane, to znaczy będą wyplute, że tak powiem brzydko, w formie JSON-a. To jest taka struktura, która porządkuje dane i układa je zawsze według tego samego zadanego formatu. Więc mamy tutaj na przykład question number, mamy question text i tak dalej, czyli pola, które wychodzą z tego OCR-u i dane są dobrze nazwane. No i do tego mamy JSON schema, czyli taki format, który
który definiuje właśnie jak ma wyglądać ten JSON, czyli ta struktura, w której chcemy dane wyjściowe z naszego procesu OCR uzyskać. W zasadzie efekt jest ten sam, po prostu otrzymujemy dane, które dalej można automatycznie przetwarzać. No i mamy pewność, że one są zawsze w tym samym formacie, a nie zależy to od jakiegoś tam humoru ChatGPT, czy nam coś tam ekstra doda, inaczej to sformułuje, raz tak. Także mamy tutaj większą pewność co do stabilności tych danych wejściowych.